Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Bitcoin, czyli test czy analiza techniczna zadziała. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I informuję także, że dzisiaj o godzinie 19:30 będzie druga część naszego spotkania Q&A, więc każdego zapraszam na to wydarzenie. Zaczynamy! Bitcoin, czyli test czy analiza techniczna zadziała. Wydarzenia, które się dzieją w ostatnich dniach na Bitcoinie wymagają osobnego komentarza, osobnej analizy. A jako że mamy dzisiaj w miarę spokojną sesję, nie ma większych, ważniejszych danych makroekonomicznych, rynek może się już zacząć przygotowywać pod Fed, który będzie w następnych dniach, ale te wydarzenia, które się dzieją na Bitcoinie, moim zdaniem myślę, że warto szerzej skomentować. Zawirowania, które widzimy tutaj na wykresie bardzo krótkoterminowym, są spowodowane potencjalnym zaburzeniem regulacji kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Tutaj z jednej strony Amerykanie chcą pozwać giełdę Binance, z drugiej strony widzimy silną presję części inwestorów, którzy są związani z ryzykiem do tego, żeby kupować Bitcoina z powodu zachowania globalnego ryzyka, dlatego też te siły się tutaj równoważą. No i wczorajsza sesja przyniosła nam bardzo dynamiczny wzrost, chociaż wcześniejsza przyniosła nam spadek. Pod względem analizy technicznej takie zachowanie nosi nazwę formacji torów kolejowych i jeżeli w następnych dniach będzie potwierdzenie tendencji wzrostowej, to być może analiza techniczna będzie nam tutaj sygnalizowała powrót do tendencji wzrostowej, powrót do tej tendencji, która jest obserwowana na przykład na indeksach giełdowych, a jak wiemy, korelacja Bitcoina z indeksami giełdowymi jest bardzo wyraźna i Bitcoin powinien powielać to, co się dzieje na indeksach giełdowych, ale w ostatnim czasie tak się nie dzieje. Natomiast myślę, że te wydarzenia, które się dzieją teraz na naszych oczach, są wyśmienitym testem analizy technicznej jako narzędzia prognostycznego, jako narzędzia pomagającego inwestorom w analizie tego, co się dzieje na rynkach finansowych. I skoro teraz Bitcoin zachowuje się w taki dość klasyczny sposób, a za chwilę powiem jeszcze o kolejnych sygnałach, które płyną z analizy technicznej dotyczące Bitcoina, więc możemy śmiało powiedzieć, że test analizy technicznej, jej skuteczności jest przeprowadzany na naszych oczach i będziemy to monitorować w czasie rzeczywistym. Dlaczego myślę, że warto zwrócić szczególną uwagę na to, co się dzieje na Bitcoinie, ponieważ kiedy zobaczymy wykres od mniej więcej połowy marca tej kryptowaluty, to widzimy, że konsolidacja generalnie trwa. Nad poziomem 25-26 tysięcy dolarów trwa takie ubijanie. Tutaj mamy do czynienia teraz z wychłodzeniem wszystkich wskaźników analizy technicznej i rynek przygotowuje się moim zdaniem do kolejnego mocniejszego ruchu. Kierunek, jaki przybierze Bitcoin, jest oczywiście nieznany, natomiast moim zdaniem w sytuacji, kiedy trwa tendencja wzrostowa na indeksach giełdowych, rośnie także prawdopodobieństwo, że ta kryptowaluta pójdzie w górę, czyli dojdzie do obrony wsparć i do mocniejszego impulsu wzrostowego. Dlaczego analiza techniczna jest teraz nam bardziej pomocna? Ponieważ jak widzimy na wykres średnioterminowy, czyli wykres, który nam pokazuje zachowanie Bitcoina na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów, to widzimy, że tak z chłodnym okiem patrząc, to te zachowanie Bitcoina z ostatnich 2-3 miesięcy nosi znamiona ruchu powrotnego do linii szyi przebitej formacji odwrócony RGR, która była tworzona w ostatnim roku, w ostatnich miesiącach, z której wybiliśmy się górą w marcu, która przyniosła dynamiczny trend wzrostowy i impuls, który wydźwignął nawet rynek z okolic 15 tysięcy dolarów na okolice 30 tysięcy dolarów. Więc teraz z punktu widzenia analizy technicznej takie zachowanie Bitcoina, które miało miejsce wczoraj, sygnalizuje, że naprawdę tutaj część inwestorów postanowiła dokonać
okazyjnych zakupów tej kryptowaluty, licząc na to, że faktycznie cały spadek był tylko ruchem powrotnym do linii szyi tej odwróconej formacji RGR, która cały czas funkcjonuje i która zwiększa prawdopodobieństwo powyżej 50%, że w średnim terminie będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. Natomiast na ostatnim wykresie dotyczącym Bitcoina chciałbym pokazać jeszcze kolejny argument dotyczący tego, który zwiększa prawdopodobieństwo nawrotu do tendencji wzrostowej, który sprawia, że test skuteczności i efektywności analizy technicznej teraz trwa na naszych oczach, czyli jest to zachowanie Bitcoina względem średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Jak widzimy, zmagania w okolicach $26,000 oznaczają także zmagania o średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Więc jeżeli rozpatrujemy ten wzrost nie tylko jako ruch, jako odbicie od linii szyi odwróconej formacji RGR, ale także jako walkę popytu z podażą w okolicach średniej 200-sesyjnej, no to można śmiało powiedzieć, że ten nawrót w okolicy $27,000 znosi znamiona sukcesu popytu i tego, że ten popyt sygnalizuje nam wielką przewagę byków w okolicach tej średniej, chęć do tego, żeby ona zadziałała i w tym wypadku analiza techniczna moim zdaniem jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo powyżej 50%, że jesteśmy świadkami teraz tylko ruchu powrotnego, korekty w tendencji wzrostowej na Bitcoinie, a tendencja wzrostowa będzie miała większe szanse na kontynuację tendencji na ruchu w górę. Dlatego też moim zdaniem jest około 55 do 60% prawdopodobieństwa, że w średnim terminie Bitcoin ruszy do góry i moim zdaniem tylko jakieś negatywne informacje związane z tymi regulacjami, bądź też jakaś mocniejsza, gwałtowna korekta spadkowa na indeksach giełdowych mogłaby tutaj wpłynąć na tą kryptowalutę. Jednak moim zdaniem popyt na ryzyko wykorzystuje te ostatnie spadki, żeby w tych okolicach okazyjnie kupować Bitcoina. Ale czy to się okaże skuteczną, efektywną metodą, narzędziem? Dlatego też będziemy świadkami testu, czy analiza techniczna zadziała i czy jest to dobre narzędzie prognostyczne tego, co się może wydarzyć, bądź też, mówiąc innymi słowami, daje przewagę, czyli zwiększa prawdopodobieństwo o więcej niż 50% przy nastawieniu się na prognozę kolejnego jakiegoś mocniejszego, wyraźnego ruchu na danym aktywie. Więc cieszmy się, ponieważ Bitcoin daje nam tutaj fantastyczną lekcję tego, czy analiza techniczna jest skuteczna. Więc bądźmy przygotowani na to, że wkrótce pojawi się zmienność bez względu na to, w którą stronę. Natomiast ja osobiście spodziewam się jednak wzrostów niż spadków Bitcoina w średnim terminie. Bądźmy przygotowani naprawdę na bardzo mocny ruch. Drodzy Państwo, i zachęcam do tego, żeby tam na dole w komentarzu pojawiły się Państwa opinie i komentarze dotyczące perspektyw Bitcoina. Czy nastawiacie się na to, że ten Bitcoin jednak pójdzie w górę, czy też spodziewacie się załamania tych wszystkich prowzrostowych sygnałów i następnej fali wyprzedaży. Więc zachęcam tam na dole w komentarzu do tego, żeby zacząć się wypowiadać odnośnie Bitcoina i perspektyw dla tej najważniejszej kryptowaluty. I teraz przejdźmy już do rynków międzynarodowych, ale chciałbym zacząć od ciekawego wskaźnika, który pokazuje, jak bardzo teraz spada znaczenie czynników związanych z załamaniem łańcuchów dostaw jako czynnika, który będzie zwiększał presję inflacyjną. I ten wykres, który teraz jest w tle, sygnalizuje nam właśnie, że ta perspektywa wpływu czynnika związanego z łamaniem dostaw na inflację wyraźnie zamiera i jesteśmy świadkami teraz tendencji wręcz odwrotnej, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo tego, że te perspektywy dezinflacyjne będą kontynuowane, zwłaszcza na inflacji konsumenckiej, która teraz jest pod szczególną obserwacją inwestorów, którzy zastanawiają się, jakie mogą być perspektywy co do stóp procentowych, bo to teraz też jest dla nas niezwykle interesujące z powodu ostatnich wydarzeń, które
całkowicie zniosły perspektywę jakiejkolwiek obniżki stóp procentowych do końca tego roku w Stanach Zjednoczonych, ale także nie ma perspektywy na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Dlatego też rynek może być wkrótce pod presją, żeby zacząć dyskontować kolejny scenariusz, a takim wyznacznikiem będą perspektywy inflacyjne. To, jakie mogą być perspektywy co do wzrostu gospodarczego, na to wszystko spogląda Fed, więc rynek może teraz przez kolejne kilka dni się zastanawiać, natomiast 14 czerwca, jak wiemy, w przyszłym tygodniu mamy spotkanie i decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, więc im bliżej tego 14 czerwca, tym bardziej rynek będzie się nastawiał na to, żeby obserwować i dyskontować wszystko to, co może zmienić znowu perspektywę co do przyszłych stóp procentowych, bo pamiętamy, na początku maja jeszcze w rynku były 4 obniżki o klasyczne 25 punktów bazowych co do stóp procentowych w Stanach, a teraz nie ma żadnej, więc widzimy, jak te wydarzenia z ostatnich dni wpłynęły wyraźnie na zmianę oczekiwań, co także pociągnęło za sobą umocnienie amerykańskiego dolara. Dlatego też myślę, że gdyby się pojawił nawrót tendencji do obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, to znowu perspektywa przeciwko amerykańskiemu dolarowi stawałaby się bardziej realna ze względu na to, że równolegle widzimy cały czas nastawienie rynku na jeszcze 2 podwyżki stóp procentowych w strefie euro, a te podwyżki mają kulminować mniej więcej na przełomie 3 i 4 kwartału tego roku. Dlatego też z fundamentalnego punktu widzenia euro ma cały czas perspektywę do tego, żeby się umacniać, jeżeli amerykański dolar zacznie dyskontować nawrót presji na obniżki stóp procentowych. Amerykańskie obligacje są w miarę spokojne, tutaj niewiele się dzieje z decyzji i ważnych wydarzeń makroekonomicznych. To mamy dzisiaj decyzję w sprawie stóp procentowych w Kanadzie o godzinie 16. Rynek jest podzielony, dlatego też zmienność na parach związanych z Kanadą może wystąpić. Natomiast ten popyt na ryzyko moim zdaniem cały czas jest widoczny na indeksie Standard & Poor's, który pomimo tego, że sięga już 20% odbicia od swoich minimów w październiku, jakoś nie chce spadać i wczorajsza sesja była takim sygnałem, że te scenariusze prospadkowe jakoś się tak nie chcą materializować, dlatego też jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo tendencji wzrostowej. Natomiast miks sygnałów płynie z Azji. Tutaj Japonia widać dzisiaj, że jest w korekcie, ale indeksy giełdowe w Hongkongu raczej wspierają popyt na ryzyko. Moim zdaniem będzie to także sprzyjało temu, żeby i warszawska giełda papierów wartościowych spróbowała dzisiaj kontynuacji tendencji wzrostowej, a indeks giełdowy DAX jest cały czas w okolicach 16 000 punktów. Widzimy na wykresie, jak ważny jest to opór, ale w tym wypadku myślę, że jest to duży efekt wpływu tego, co się dzieje na euro-dolarze, ponieważ wcześniej relatywna siła europejskich akcji wynikała ze wzrostu wartości euro w stosunku do dolara, a teraz, kiedy mamy tą korektę na euro-dolarze spadkową, czyli umocnienie amerykańskiego dolara, to ta relatywna siła europejskich akcji względem amerykańskich wyraźnie się zmniejsza, więc wniosek jest taki, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo ruchu w górę na indeksach giełdowych w Niemczech. Trzeba równolegle patrzeć, czy euro-dolar nie wraca do tendencji wzrostowej. A na razie ten euro-dolar pozostaje w okolicach poniżej poziomu 1,07 i być może do tego Fedu pozostaniemy w tych rejonach aż do czasu wykrystalizowania się następnej tendencji na oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych. Bardzo podobnie zachowuje się tutaj rynek złota, który jest wrażliwy na zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie oraz na rentowności papierów amerykańskich. Jeżeli liczymy na tendencję wzrostową ceny złota, to bądźmy także nastawieni i szukajmy wszystkich sygnałów, które będą sprzyjały osłabieniu amerykańskiego dolara, plus na sygnały, które będą wskazywały na spadek rentowności amerykańskich obligacji. W takiej sytuacji będziemy mieć trampolinę wzrostową na cenie złota, prawdopodobnie także srebra. Popyt na ryzyko na indeksach giełdowych jest cały czas wspierany zachowaniem ceny miedzi. Warto być tego świadomym, że jesteśmy coraz dalej od tych wsparć, które są punktem odniesienia, a ropa naftowa cały czas żyje swoim własnym życiem. Natomiast wczoraj udało się obronić poziom $70, dlatego też
pewnego rodzaju prowzrostowe sygnały cały czas dla części inwestorów są ważniejsze. I na koniec polskie aktywa, ponieważ wczoraj znowu doszło do zanegowania jakiejkolwiek próby wzrostowego odbicia na parach związanych ze złotym. I jeżeli dojdzie dzisiaj do wyłamania dołem z tego kanału spadkowego o miesięcznej charakterystyce, to będziemy mieć nowe sygnały zachęcające do kolejnej fali aprecjacji krajowej waluty. Tą relatywną siłę polskiego złotego widać po prostu jak na dłoni i to sprzyja polskim aktywom, dlatego też nie dziwmy się, że rentowności polskich obligacji spadają, a warszawska giełda papierów wartościowych tworzy swoje nowe maksima hossy. Indeks WIG20 otworzył sobie przestrzeń do wzrostu nawet o 20-25% w perspektywie średnioterminowej. Dlatego też nie dziwmy się, że ten popyt na ryzyko faktycznie się pojawił i że złoty całkowicie neguje jakiekolwiek próby umocnienia amerykańskiego dolara, a wynikałoby tak z analizy międzyrynkowej, że na fali umocnienia amerykańskiego dolara złoty powinien tracić. Jednak tak się nie dzieje, a to jest sygnał naprawdę gigantycznej presji na wszystkie polskie aktywa. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj o 19:30 zrobimy nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zachęcam do tego, żeby wrócić na nasz kanał dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.